Cześć, witam Was na kanale Rootblock i zapraszam Was do recenzji odkurzacza ręcznego od Dreamy. Tym razem model Z30 Ultra, który ma być super poprawiony i jest jednym z najmocniejszych odkurzaczy ręcznych dostępnych w tej chwili na rynku. Czy aby na pewno? Zaczynamy sobie oczywiście od omówienia zestawu i samej konstrukcji odkurzacza, dlatego że tutaj jest sporo zmian. Przede wszystkim nowy silnik. Jest ten odkurzacz delikatnie przeprojektowany. W tej chwili oni wszystko znakują tym, że projektują to w specjalnym studio i w ogóle idą w taki bardzo mocny design, akcenty. No i rzeczywiście tak też jest z modelem Z30 Ultra. Mamy złote wstawki, generalnie taka imitacja szczotkowanego aluminium, ale oczywiście wszystko jest plastikowe. Natomiast umówmy się, te sprzęty są ładne i tutaj co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Urósł też sam silnik, dlatego że zwiększono jego moc. W tej chwili moc szczytowa to 38 tysięcy paskali i ten odkurzacz jest naprawdę super mocny, jeśli chodzi o wciąganie zabrudzeń. To przekłada się na 330 R. Już było dobrze, jak jest 20 tysięcy paskali. Tutaj mamy 38 tysięcy paskali, więc jest znacznie lepiej. Jeśli chodzi o sam design, jest on podobny do Z30 Ultra. Zauważycie to dopiero, kiedy spojrzycie na odkurzacz z góry. No tutaj ten silnik się powiększył, więc powiększyła się od razu ta powierzchnia, natomiast sam wyświetlacz został w centralnym miejscu. On pokazuje Wam informację o tym, ile cząsteczek danego rodzaju wciągnęliście, czy jest to tryb auto, czy jest to tryb eco, czy jest to tryb turbo. No i oczywiście macie dwa przyciski do sterowania. Nie ma tutaj żadnego włącznika, jeśli trzymacie odkurzacz w naturalnej pozycji, to już nie ma tutaj żadnego przycisku, nic takiego nie istnieje, po prostu chwytacie sobie go akciukiem albo innym palcem obsługujecie po prostu zmianę trybów, czy włącz i wyłącz odkurzacz. On pracuje w trybie ciągłym, więc jeśli naciśniecie włączenie, to on się odpali i będzie chodził, aż drugi raz nie wciśniecie i go nie wyłączycie. Mamy także wymienną baterię, tylko od razu Wam mówię, że potrzebujecie i tak stacji ładowania do tego, żeby ten odkurzacz ładować, więc możecie sobie dokupić baterię, natomiast i tak, żeby ją zmienić, no to klikacie przycisk, wysuwacie i wsuwacie nową, natomiast nie da się jej ładować niezależnie, więc tutaj nie ukrywam, że mogli w modelu Ultra to poprawić, dlatego że byłoby to wygodniejsze, kiedy na przykład jedną baterią sprzątacie, a druga się aktualnie ładuje. No ale dobra, czepiam się szczegółów, przechodzimy do zawartości zestawu. I tu także są oszczędności. Odkurzacz generalnie jest tańszy niż Z30, to akurat na plus, natomiast gdzieś te oszczędności musiały być. I są one w szczotce. Generalnie ta szczotka nie jest zła, żeby nie było. Tu jest dużo nowych i dobrych rzeczy, które zostały poprawione. Przede wszystkim mamy szczotkę w tej chwili uniwersalną, multifunkcyjną, która łączy ze sobą tak naprawdę miękkie włosie oraz twarde, a także tutaj w środku macie grzebień, który jest w stanie układać włosy na szczotce, dzięki temu jesteście w stanie ją łatwo później wyczyścić, czy włosy po prostu przeciąć, żeby trafiły do śmietnika. To jest fajne. Kolejna sprawa, w tej szczotce mamy także lampkę, ona się nazywa Celestect, to jest nazwa własna tej technologii. Po prostu podświetla nam 140 stopni, jeśli chodzi o odkurzanie i jakby znajdywanie brudu. I uwierzcie mi, że sprzątanie z podświetleniem, to powtarzam w każdej recenzji, to jest absolutnie zmiana nawyków i odkrywanie swojego czystego domu. Dlaczego? Dlatego, że w miejscach, które wydają się na pozór czyste, bo na przykład macie jasne kafle albo dobrze doświetlone miejsce, nie zauważacie tego brudu, który z pozycji podłogi, kiedy zostaje podświetlony, okazuje, że tam jest jeszcze mnóstwo brudu. Fajne jest także to, że w tej chwili w poprzednich szczotkach mieliśmy dwa miejsca, gdzie dostosowywaliśmy szczotkę, czy sprzątamy na dywanie, czy sprzątamy na kaflach. Mamy tutaj suwak, który nam w tej chwili opuszcza albo podnosi plastikową osłonkę i w ten sposób dostosowujemy szczotkę do sprzątania na dywanach lub na kaflach. Szczotka oczywiście jest wsparta kilkoma kółkami, więc prowadzenie tego odkurzacza to absolutna bajka. Tutaj wszystko jest dobrze wyważone, nie czujemy ciężaru tego urządzenia i prowadzi się jak po sznurku. Mamy kółko, które pomaga nam na przykład jechać gdzieś głębiej i zgiąć bardziej tą rurę. Do tego jest oczywiście specjalna przejściówka oraz dwa małe kółeczka wraz z włosiem. Dzięki temu nie rysuje nam się podłoga, a my możemy wygodnie wszędzie dotrzeć na naszej powierzchni. I tutaj mamy także silnik szczotki, który w tej chwili zyskał dodatkową obudowę, a także małą wentylację. Dzięki temu jest bardziej wydajny, i pozwala sprostać tej wielkiej mocy, która drzemie w silniku głównym. A poza tym w zestawie otrzymujemy oczywiście masę końcówek, taki klasyk, czyli szczotka szczelinowa wraz z włosiem, to znacie to po prostu z wszystkich modeli Dreamy. Mamy oczywiście kolejną szczotkę z włosiem, mamy także kolanko, które umożliwia nam wjechanie pod ciężej dostępne miejsca, na przykład takie jak szafka pod telewizor czy sofa, bez konieczności schylania się i nadwyrężania naszego
kręgosłupa. Jest oczywiście także przedłużka, którą absolutnie uwielbiam, bo możemy sobie w ten sposób wygodnie sprzątać bez konieczności trzymania jednostki głównej w ręku. Mamy także szczotkę do wyczesywania zwierząt, w ogóle w serii Z30 to jako pierwsze się pojawiło i uważam, że absolutna rewelacja. Możecie wyczesać swojego zwierzaka, a cała sierść trafi wprost do zbiornika. Mamy oczywiście rurę. Rura jest w tej chwili konieczna do ładowania. Jak widzicie, tutaj są dwa piny, bez których nie jesteście w stanie odłożyć odkurzacza do stacji dokującej i tym samym rozpocząć ładowania. Stacja dokująca w tej chwili jakby jest konieczna do wystawienia na zewnątrz albo schowania w szafie, ale musicie mieć do niej prąd, dlatego że w ten sposób ładujemy odkurzacz. Jest to forma najwygodniejsza, odkładacie, od razu się ładuje, nie musicie nic podłączać, plątać kabli, rozbierać baterii. To akurat na duży plus. No i oczywiście klasyka, czyli szczotka mała, która sprawdzi się idealnie na kanapach. Klasyk, czyli mamy plastikowy docisk, który zwiększa ciśnienie i uniemożliwia ucieczkę powietrza, czyli sprzątamy po prostu z większą mocą i bardziej dokładnie. No i ona jest gumowana, idealnie sprawdza się na kanapy, wszelkie rodzaju krzesła materiałowe i fotele. Tyle teorii, czas na testy praktyczne, natomiast zanim to chcę Wam pokazać, jak silny jest ten odkurzacz. Zobaczcie. Tryb turbo i on jest się w stanie utrzymać mi na ręce. Ma tak dużą siłę ssącą. Ok, zaczynamy testy. Oczywiście tryb auto, trochę żeśmy posypali. Zwróćcie uwagę też na to, że odkurzacz od razu sam będzie dostosowywał sobie moc do tego, jaki jest stopień zabrudzenia, a także po jakiej powierzchni jedziemy. Zwróćcie uwagę, że dzięki temu suwakowi, dostosowaniu szczotki do danej powierzchni, tutaj wszystko od razu trafia do zbiornika. Nie ma czegoś takiego, że ten ryż czy chrupki strzelają. Tak jak w niektórych szczotkach, po prostu ten ryż czasami potrafił nam strzelać. Tutaj wystarczy jeden przejazd i mamy podłogę wyczyszczoną. Także to także jest mała zmiana, ale jakże ważna. No i tutaj oczywiście stan baterii, od razu zobaczcie tryb, on się zmienia, wykrywa większy brud lub mniejszy, sygnalizuje to odpowiednim kolorem. No i tutaj mamy oczywiście grubość pyłków od roztoczy do aż PM10. Zobaczcie, jeden przejazd i mamy totalnie czysty dywan. Dokończmy już tutaj nasz tor testowy. Manewrowanie odkurzaczem także jest mega wygodne, on jest skrętny, tak jak mówię, wyważenie jest odpowiednie, mimo tego większego silnika. Nie czujemy tak naprawdę, że prowadzimy ten odkurzacz, te kółka sobie dają radę. Nie mam problemu, żeby nim sobie fajnie wykręcić. Co do ziarenka, wszystko posprzątane, a po wyłączeniu ciekawostki, ile tysięcy danych cząsteczek wciągnęliście. Powierzchnie płaskie, znowu dużo ryżu, chrupek. Mała rzecz, plastikowa i suwak, ale robi ogromną różnicę. Teraz opróżnienie tego zbiorniczka. Odłączamy rurę i naturalnym byłoby to, żeby teraz nacisnąć i żeby to wszystko opróżnić. Ja muszę nacisnąć tu i dopiero nacisnąć tutaj. Teraz muszę to zamontować i dopiero mogę sprzątać dalej. Dobrze, zmiana szczotki, no i oczywiście materiały tutaj na fotelu. No i bardzo drobna mąka, którą oczywiście jeszcze dodatkowo pięknie wytrzemy tą tkaninę, żeby pokazać Wam, że ten odkurzacz rzeczywiście jest w stanie wyciągnąć takie drobinki z głębi materiału, a nie tylko z wierzchu. No perfekcyjnie. Ona się tutaj fajnie przydaje na podłokietniku, zobaczcie, fajnie sobie pracuje, a mamy cały czas docisk i ładnie sprzątamy. No nawet nie ma śladu. Poodkurzane, posprzątane, więc czas na podsumowanie. Przede wszystkim to, co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, to ta nowa szczotka. Ona jest super, naprawdę. Zmienili tam parę rzeczy, ale przede wszystkim zmiana tego sposobu odkurzania na dywanach powoduje, że brud trafia prosto do zbiornika, a nie strzela nam na boki. Rewelacja. Dodatkowo podświetlenie, możliwość sprzątania przy ścianach i tak dalej. Generalnie ta szczotka naprawdę dowozi i sprząta skutecznie. Poza tym siła ssąca. Jak widzieliście, ten odkurzacz naprawdę jest w stanie wciągnąć wszystko z każdego materiału i robi to naprawdę dobrze, więc
możecie być pewni, że na przykład odkurzając, nie wiem, swój materac do spania, fotel, krzesło, ściągacie także roztocza, a nie tylko ten brud czy kurz, który jest na wierzchu. Mnogość końcówek, no to z tego seria Z30 akurat zawsze słynęła i tylko mógłbym doczepić się do jednego, czyli do tego opróżnienia zbiornika. Zapytałem Dreamy i oni twierdzą, że to jest innowacja, dlatego że na pewno przez przypadek go nie otworzycie, tak jak w poprzedniej wersji, co rzeczywiście mi też się zdarzało. Natomiast no, wolałbym mieć jakoś ten spust, który byłby w lepszym miejscu, żebym nie klikał go przypadkiem, ale jednak mógł opróżnić zbiorniczek bez konieczności demontażu. Szczególnie, że jest to niewygodne, kiedy macie na przykład zajętą jedną rękę. Czas pracy na baterii 90 minut w trybie Eco do 235 m2, natomiast w trybie Auto liczcie się, że sprzątacie mniej więcej od 45 minut do godziny. Więc generalnie bardzo dobry odkurzacz ręczny dla kogoś, kto potrzebuje mieć tak naprawdę uniwersalny sprzęt, który sprawdzi się w każdych warunkach, mnogość końcówek, jeszcze lepszą siłę ssącą i naprawdę bardzo dobry odkurzacz, który sprosta każdemu zadaniu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Zapraszam Was oczywiście do dyskusji w komentarzach. Dajcie mi znać, czy używacie odkurzacze ręczne, czy jednak wolicie tradycyjny na kabel. Oczywiście sekcja komentarzy jest dla Was, a my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale Rootblock. Czołem!